Wsiąść do pociągu Niemcy to kolejna odsłona rodzinnego hitu o rozwijaniu kolejowych połączeń. Na uwagę zasługuje fakt, że choć seria doczekała się wielu dodatków, to tu mamy do czynienia z samodzielną edycją, do zabawy wystarczy więc nam to, co znajdziemy w pudełku. Każdy z graczy rozpoczyna rozgrywkę z plastikowymi wagonikami w wybranym przez siebie kolorze, 4 kartami wagonów i 4 kartami biletów, z których zatrzymać musimy przynajmniej 2. Z tym zestawem możemy wyruszyć w podróż. Bilety wyznaczają trasy, jakie będziemy się starali realizować w trakcie rozgrywki, czyli nieprzerwane połączenia wagoników między 2 punktami na mapie. W swojej turze gracz może wykonać tylko jedną z 3 dostępnych akcji. Dobrać karty wagonów, utworzyć kolejowe połączenie przez zagranie z ręki kart w odpowiednim kolorze, albo dobrać nowe bilety. W trakcie gry na bieżąco jesteśmy nagradzani punktami za tworzone połączenia w zależności od ich długości, jednak największe zdobycze punktowe gwarantują karty biletów. Podzielone są one na mniej intratne krótkie trasy i lepiej nagradzane długie. Wobec tego możemy ciułać powoli punkciki, robiąc wiele szybkich połączeń, albo skupić się na jednym czy 2, które przecinać będą całą mapę. Nie znajdziemy tu znanych z Europy dworców czy tuneli. Ciekawą innowacją, jaką za to wprowadza Wsiąść do pociągu Niemcy, są pasażerowie. Za każdym razem, gdy tworzymy kolejową trasę, możemy zabrać po jednym z obu połączonych miast. Pozyskane w ten sposób miple gwarantują dodatkowe punkty na koniec rozgrywki temu graczowi, który będzie ich posiadał najwięcej w danym kolorze. W porównaniu do innych edycji faworyzowane są tu więc krótkie połączenia, nawet poza trasami wyznaczonymi przez bilety. W pewnym stopniu balansuje to jednak karta Globetrottera, która zapewnia na koniec punkty graczowi, który zrealizował najwięcej biletów. Pasażerowie z jednej strony zapewniają powiew świeżości, wprowadzając do gry nowe możliwości, z drugiej sprawiają, że rozgrywka jest nieco bardziej chaotyczna, a wynik trudniejszy do przewidzenia. Z tego powodu po Niemczech nie podróżowałbym raczej w 2 osoby, w takim wypadku przewaga gwarantowana przez pasażerów, których przecież zbieramy niejako przy okazji, ma za duży wpływ na finalny wynik rozgrywki. W większym składzie gra się jednak dużo lepiej balansuje i oferuje sporo radości. Zasady są proste i intuicyjne, ich opanowanie nie powinno sprawić trudności nawet dzieciom, a rozgrywka jest szybka i dynamiczna. Co więcej, choć gra jest prosta, to jednak nie prostacka. Bardzo dużo zależy tu od umiejętności logicznego myślenia, planowania i dostosowywania się do tego, co robią nasi rywale, którzy mogą zablokować nam dostęp do interesującego nas miasta. Co prawda, przyczepić można się do czytelności planszy, zastosowana czcionka utrudnia odnalezienie miast na mapie, a przecież nie każdy musi być świetnie zaznajomiony z geografią Niemiec. Poza tym jednak jakość wykonania nie pozostawia zastrzeżeń. Karty wagonów są kolorowe, plastikowe wagoniki solidne, a do przechowywania i losowania niestandardowych mipli pasażerów dołączono ładny woreczek. Uważam, że Wsiąść do pociągu Niemcy to gra, która dzięki temu, że ma mniej zasad niż inne edycje, świetnie sprawdzi się jako wasza pierwsza planszówka albo po prostu solidny rodzinny tytuł. Zadowoleni powinni być też fani serii, znajdą tu oni ciekawą odmianę od klasycznej rozgrywki. Jeśli jednak pociągami podróżujecie w parze, skierowałbym was raczej w kierunku krajów nordyckich. Jeśli zaś szukacie nieco bardziej taktycznej rozgrywki, zainteresujcie się Europą. Jeżeli spodobał się wam ten materiał, zachęcam do lajkowania tego filmu i subskrybowania. Będzie to duża pomoc dla tak małego kanału jak mój.